Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić sobie taki bardzo szybki kardigan. Naprawdę robi się go szybko, bardzo prosto. Mamy do zrobienia tylko w zasadzie dwa rzędy powtarzające się i też szybko robótki przybywa, więc mam nadzieję, że pomimo, że jesteśmy w trakcie już lata i może nie wszyscy jeszcze robią te robótki letnie, to zachęcam Was do zrobienia tego kardiganu, bo będzie go naprawdę szybko przebywało. Robię go z włóczki Drops Bell, która obecnie w chwili, kiedy to nagrywam, jest na promocji, więc tym bardziej kusi, żeby sobie go zrobić. Ja oczywiście wszystkie namiary, ile zużyłam włóczki, zostawię Wam na dole w opisie, żebyście nie musieli cały czas przewijać filmu i sprawdzać, gdzie to jest. Używam również szydełka grubego 4 mm, więc robótka idzie naprawdę szybko. Cardigan robi się bardzo prosto, robię go z osobnych paneli, zszywamy. Tak prezentuje się ten wzór, który sobie użyłam do zrobienia tego cardiganu. Naprawdę bardzo szybko i prosto się robi. Natomiast jeśli chodzi o samo ostatecznie, jak będzie wyglądał Wasz cardigan, to będzie zależało od Was, bo ja postanowiłam sobie zrobić tutaj kaptur. A nie jest to oczywiście konieczne, nie musicie mieć żadnego kaptura. Ja w trakcie robienia filmu pokazuję Wam, jak już wygląda cardigan bez na przykład właśnie kaptura. Czyli tak, ja mam kaptur, dodatkowo zrobiłam sobie na dole taki ściągacz. Ja nie jestem w stanie Wam go zaprezentować w całości, bo nie mam tak dużej kamery, żeby go objąć. Ściągacz na dole i ściągacze też na rękawach. Ściągacze są dowolne, możecie je robić, nie musicie robić. No i delikatnie jeszcze obrębiłam sobie tutaj tą krawędź boczną. Nie robiłam dużego ściągacza, ale Wy też możecie go zrobić jak Wam pasuje. W zasadzie możecie sobie go dowolnie skończyć, jak tylko Wam się podoba. Ja natomiast oczywiście prezentuję Wam ten wzór, prezentuję Wam mój pomysł na cardigan i to, jak szybko się go zrobiło. Ja nie jestem w zasadzie zszokowana, bo miałam już nic nie robić takiego ażurowego, a tu jeszcze wpadł cardigan, więc mam nadzieję, że ktoś jeszcze ma zalegające włóczki bądź chce sobie kupić, to zachęcam, bo właśnie jest na nie promocja w chwili, w której oczywiście to kręcę. Nie w chwili, w której to oglądacie, to już nie wiem, jak tam będzie. To jest duży, obszerny cardigan, także naprawdę, pomimo że jest długi, to szybko się go robi. Także serdecznie zachęcam i oczywiście wszystkim bardzo dziękuję za komentarze, za łapki w górę, subskrypcje. To pomaga rozwinąć mój kanał, jak już wiecie, dlatego to się dla mnie bardzo liczy. No i co? Kto ze mną zrobi ten cardigan? Oczywiście czekam na Wasze komentarze. No to bierzemy szydełka i do roboty. Aby zrobić ten cardigan, musimy zrobić każdy panel osobno i zaczynamy od panelu tylnego, ponieważ na nim będziemy się wzorować, aby stworzyć odpowiednią szerokość, długość i potem zaplanować sobie również dwa panele przednie. Zaczynamy robić go od dołu. Nabieram taką liczbę oczek, która będzie stanowiła szerokość tylnego panelu, natomiast oczywiście wysokość będziemy robić na bieżąco. Jeśli chodzi o liczbę oczek, musi to być wielokrotność liczby 5, ponieważ taki wzór to jest 5 oczek. Tak jak tutaj widzicie, co 5 oczek jest wielokrotnością tutaj takiego wzoru. Na dodatek w panelu tylnym musi to być parzysta wielokrotność, czyli musimy mieć tą liczbę tutaj parzystą, po to, żeby później zrobić sobie dwa panele przednie, żeby można było właśnie rozdzielić na pół i mieć po tyle samo, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony takich wzorków. Więc to jest warunek, że robimy sobie parzystą wielokrotność liczby 5 i dodatkowo jeszcze na końcu musimy dodać 4 oczka, żeby oczywiście symetrycznie sobie zakończyć ten panel. To jest oczywiście bardzo ważne, żeby właśnie ta liczba oczek była taka, jak Wam podaję. No i robimy sobie ten panel na taką wysokość, jaka Wam odpowiada, tyle rzędów, ile chcecie, w zależności od tego, czy to ma być długi cardigan, czy krótki. No i kończymy panel tylny i zabieramy się za panel przedni. Panel przedni dzielę na dwie części, czyli połowę tego, co tutaj miałam, połowę takich rzędów wybieram. U mnie ja już mam zrobione panele, bo oczywiście ja Wam za chwilkę pokażę tylko wzór, ponieważ tak naprawdę to jest bardzo proste, musimy monotonnie wykonywać ten sam ścieg. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. U mnie
połowa tylnego panelu to jest po 8 rzędów, czyli 8 i 8, a w sumie miałam 16, czyli 16 razy 5 plus 4 to jest moja liczba oczek. Oczywiście Wy musicie ją dobrać do Waszej włóczki, do Waszego szydełka, bo to za każdym razem może być zupełnie inna liczba oczek, w zależności od tego, jakiej grubości włóczki używacie. No i mam też tutaj przygotowane już 2 panele przednie, czyli robię dosłownie jakby panel przedni jest połową panelu tylnego, w taki sposób. Oczywiście on tutaj będzie miał te zakończenia. No i tak samo jest druga połowa. Dokładnie tak samo zrobiona. I jak dojdziemy do tego etapu, to oczywiście potem Wam pokażę, co będę robiła dalej. W taki sam sposób oczywiście robi się też rękawy, tylko ja rękawę robię zawsze po zrobieniu tych 2 paneli, bo jak sobie już tą część zszyję i założę na siebie, to będę wiedziała, dokąd muszę zrobić ten rękaw, żeby fajnie wyglądał. Oczywiście ja tutaj nie planuję długiego rękawu, ale zobaczymy, jak mi ostatecznie wyjdzie. Natomiast tak wyglądają te pierwsze 3 panele, które trzeba sobie wykonać. I teraz skupię się na tym, żeby pokazać Wam, jak wykonywać ten wzór. Jego się robi naprawdę bardzo szybko. Szybko rośnie, jeśli ma się grubą oczywiście włóczkę i duże szydełko. Także nie jest to trudny wzór. Także ja pokażę Wam na tej samej włóczce, ale na mniejszej próbce. I dla przykładu wezmę sobie wielokrotność liczby 5 razy 4, czyli 4 razy 5 to będzie 20. No i dodatkowo dodajemy jeszcze 4 oczka, czyli nabiorę 24 oczka łańcuszka. Przydadzą się oczywiście 2 znaczniki, żeby znaczyć sobie pierwsze i ostatnie oczko. Robię pętelkę podstawową, zmniejszam i nabieram 24 oczka łańcuszka, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. To są oczka, które będą mi potrzebne do mojego wzoru. Dodatkowo robię oczko brzegowe, które nie wliczam do wzoru. Trzymając w taki sposób łańcuszek, odwracam go na drugą stronę, żeby było widać środkową pętelkę i tutaj będę pobierała tą środkową pętelkę, żeby wykonać pierwszy rząd półsłupków nawijanych, czyli biorę sobie narzut na szydełko, wkładam tutaj szydełko w tą pętelkę, przeciągam włóczkę, pobieram i przekładam przez wszystkie 3 pętelki. To są zwykłe półsłupki z narzutem bądź nawijane i tak muszę przerobić pierwszy rząd do końca. Cały czas tak samo, czyli narzut, pobieram tutaj, przeciągam i przez 3 i znowu narzut, pobieram, przeciągam przez 3. Pierwszy rząd będzie takim stabilizującym rzędem, więc tutaj na razie nie wykonujemy tego naszego głównego wzoru. Staramy się robić te półsłupki z narzutem luźno, nic zbytnio nie zaciskać. To jest cały kardigan z dziurkami, więc tutaj nie musi być wszystko tak zaciśnięte. I za chwilkę już dojdę do końca i pokażę Wam, co dalej. Z tej strony powstanie nam taki ładny łańcuszek. On się może przydać jeszcze, w zależności od tego, czy dołem sobie zrobimy jeszcze jakiś ściągacz. Ja jeszcze nie wiem, Wy już wiecie. Ja oczywiście robię sobie na bieżąco, ale muszę tą pracę podzielić tak, żeby nie robić 2 kardiganów. Dobra, mam ostatnie oczko. Ok. I to jest pierwszy rząd i teraz zmieniamy wzór, czyli tak, robimy 2 oczka łańcuszka, odwracam i te 2 oczka łańcuszka nie są wliczane do wzoru, więc tutaj w następnym oczku, czyli pierwszym, robię narzut i robię słupek, czyli przeciągam przez 2, pobieram przez 2. Już sobie tutaj zaznaczam kolejne pierwsze oczko, tym razem mam zaznaczone pierwsze i ostatnie. I w kolejnym oczku znowu robimy słupek, czyli pobieram,
pobieram przez 2. Następnie pomijam 2 oczka, raz, 2 i w trzecim robimy taki segment, że robię narzut, wbijam się tutaj, robię słupek 1, jeszcze raz się tutaj wbijam, robię drugi słupek, tym razem 2 oczka łańcuszka i jeszcze raz się tutaj wbijam i znowu robię 2 słupki, czyli raz i jeszcze raz 2. Czyli mamy taki ściek, który się składa z 2 słupków, 2 oczka łańcuszka, 2 słupki. Następnie pomijam 4 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3, 4 i w piątym robię dokładnie to samo, czyli tutaj mam piąte, wbijam się i robię tak. Słupek, słupek, 2 oczka łańcuszka, słupek i słupek. I znowu od razu pomijam 4 tutaj pętelki. Raz, 2, 3, 4 i w piątej robię to samo. Czyli raz słupek, 2 słupek, 2 oczka łańcuszka i znowu słupek i słupek. I powtarzam. I to są właśnie te nasze rzędy. W zależności ile robiliście wielokrotności liczby 5, tyle będziecie mieć tutaj takich wzorków. No ja robiłam 4, więc jeszcze jeden mam do zrobienia. Raz, 2, 3, 4 i w piątym wbijam się i robię dokładnie to samo. Czyli słupek, jeden, słupek drugi, 2 oczka łańcuszka i jeszcze raz słupek i ostatni słupek. I na końcu powinny Wam zostać 4 oczka i my te 2 pomijamy i od razu w trzecim robimy tak, jak robiliśmy na początku, czyli tutaj stawiam słupek i w ostatnim również stawiam słupek. I mamy pierwszy rząd zrobiony, który będziemy powtarzać jako pierwszy rząd. No teraz przechodzimy do drugiego rzędu, czyli robię znowu 2 oczka łańcuszka, i znowu zawsze będziemy zaczynać tak samo od 2 słupków na początku i 2 słupków na końcu. Czyli tak, pobieram tutaj pierwszą pętelkę. Oczywiście te 2 oczka łańcuszka nie są jakby traktowane do wzoru. Będzie tutaj z jednej strony taka grubsza krawędź, ale to nie szkodzi. Możecie też robić swoim dowolnym sposobem. Wiem, przepraszam, wiem, że są na to sposoby, ale ja się tutaj nie chcę w to bawić, więc po prostu stawiam słupek. I w kolejnym oczku również, przepraszam, stawiam słupek. I teraz drugi rząd będzie wyglądał inaczej. Po tych 2 słupkach robimy 2 oczka łańcuszka, koniecznie. I w tym środku będziemy robić taki segment. Robimy oczywiście słupek od razu, oczko łańcuszka, jeszcze raz słupek, oczko łańcuszka i jeszcze raz słupek. Czyli tak to wygląda. Znowu robimy 2 oczka łańcuszka i te 2 oczka łańcuszka zaczepiamy. Tutaj będziemy mieć pomiędzy taką przestrzeń, o tą przestrzeń. Całkowicie wbijam szydełko pod tą przestrzeń, tutaj i robię półsłupek, czyli w taki sposób, zwykły półsłupek. Teraz znowu 2 oczka łańcuszka i powtarzam to samo co tutaj, czyli narzut, jest słupek, oczko łańcuszka, drugi słupek, oczko łańcuszka i trzeci słupek. I zawsze po tym skończonym słupku robimy 2 oczka łańcuszka i w tej przestrzeni zawieszamy tutaj te 2 oczka łańcuszka, robiąc półsłupek i znowu 2 oczka łańcuszka. I powtarzamy, czyli tu zrobiliśmy 2 oczka łańcuszka, więc teraz słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, słupek, 2 oczka łańcuszka i znowu zaczepiamy tutaj, robiąc półsłupek, 2 oczka łańcuszka i znowu mam tą przestrzeń w środku, wykonuję to samo już po raz ostatni, bo ja mam tylko 4 takie segmenty. Oczywiście Wy, jeśli zrobiliście sobie większą próbkę, to musicie robić dalej.
I teraz po zrobieniu tej części, oczywiście znowu tak samo jak na początku, też tutaj stawiamy 2 oczka łańcuszka i tak jak na początku, oczywiście też tutaj w tych 2 oczkach kończymy, wykonując słupek. Czyli jeden słupek, oj, coś mi się tutaj poplątało, jeden słupek i jeszcze raz drugi słupek. I tak będzie wyglądał wzór. Będziemy cały czas powtarzać te 2 rzędy w kółko, aż powstanie Wam odpowiednia wysokość. Oczywiście ja doradzam Wam zrobić większą próbkę, można ją nawet wyprać, żeby sprawdzić, jak się zachowała po praniu i dopiero sobie obliczyć odpowiednią liczbę oczek, biorąc pod uwagę wielokrotność liczby 5, parzystą wielokrotność i na końcu jeszcze 4 oczka. Przerobię z Wami jeszcze jeden rząd, żeby zobaczyć teraz, jak będziemy robić ten rząd tutaj. I to dokładnie będzie tak samo wyglądało, czyli 2 oczka łańcuszka. I tutaj robimy oczywiście jeden słupek i też kolejny słupek. I tutaj w tym rzędzie od razu, bez żadnych oczek łańcuszka, będziemy się zawsze wbijać tutaj w tą środkową pętelkę. Tutaj będziecie widzieć ten słupek od lewej strony, ale on ma tutaj taką dużą pętelkę i zawsze będziemy się wbijać w tą dużą pętelkę i będziemy robić dokładnie to, co tutaj, czyli od razu, bez żadnych oczek łańcuszka, robię narzut, wbijam się w tą pętelkę i robię słupek jeden, słupek drugi, 2 oczka łańcuszka i znowu słupek jeden i słupek drugi. Tutaj w tym rzędzie o tyle jest, to może być mylące, żebyście nie robili żadnych oczek łańcuszka. Tutaj same słupki są, oczka łańcuszka są tylko tutaj pomiędzy. Czyli my od razu tutaj wyszukujemy tej przestrzeni, gdzie był środkowy słupek i od razu znowu robimy to. Pomijamy całą tą część. Czyli zobaczcie, znowu narzut. Wybieram sobie tę środkową pętelkę tutaj i robię dokładnie to, co poprzednio, czyli słupek jeden, słupek drugi, 2 oczka łańcuszka i znowu słupek pierwszy i słupek drugi. I znowu, aż tutaj do tego momentu muszę dojść, czyli robię narzut i tutaj wbijam szydełko, bo mam środkowy słupek i dalej robię to samo, czyli słupek, słupek, 2 oczka łańcuszka, słupek i słupek i jeszcze jeden, ostatni, czyli też sobie tutaj sprawdzam, tu jest ta pętelka, tu się wbijam i robię słupek, słupek, 2 oczka łańcuszka, słupek i ostatni słupek i tutaj też przechodzę cały czas bez żadnych oczek łańcuszka na końcu do tych 2 słupków, które też muszę tutaj postawić. Czyli od razu raz i 2. I znowu wracam 2 oczka łańcuszka i robię to, co tutaj, czyli dokładnie pamiętajcie, że stawiamy słupek, raz i 2. I tutaj są 2 oczka łańcuszka. W środeczku tutaj wykonujemy segment składający się z pierwszego słupka, oczka łańcuszka, drugiego słupka, oczka łańcuszka i trzeciego słupka. Teraz po tym robimy 2 oczka łańcuszka i zaczepiamy znowu tutaj o tą przestrzeń, wkładając szydełko pod i wykonujemy półsłupek i 2 oczka łańcuszka. Tutaj właśnie jest trochę więcej do zrobienia, więc trzeba uważać, żeby sobie nie pomylić z pierwszym rzędem, żeby to po prostu wyglądało dokładnie tak jak u mnie. I 2 oczka łańcuszka i zaczepiam. I znowu 2 oczka łańcuszka i w środku wykonuję wzór. Dokładnie tak samo, 2 oczka łańcuszka. Tutaj zaczepiamy, cyk, i 2 oczka łańcuszka i mamy słupek, oczko, słupek, oczko i słupek i 2 oczka. Teraz łańcuszka
I tutaj są dwa moje słupki. Oczywiście ja już nie znaczę znacznikami, bo już pamiętam, ale oczywiście dla początkujących doradzam sobie wpiąć zawsze znacznik. Tak będzie wyglądać ten wzór. Już mamy zarys tutaj 4 takich rzędów. Oczywiście, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, to trzeba sobie wyprać, najlepiej tą próbkę, żebyście wiedzieli, czy ona się Wam zwęża, czy rozszerza. To wszystko zależy też od włóczki i jakiej używacie. I jeżeli będziecie sobie planować szerokość Waszego kardiganu, no to weźcie pod uwagę na przykład to, albo ile Wam zajmuje na przykład 2 takie rzędy, ile Wam zajmują, bądź ile zajmuje 1, bądź ile zajmują 4. To wszystko zależy od tego, jak wolicie sobie liczyć, żeby nie używać zbytnio matematyki i do głowienia się. Lepiej zrobić tą próbkę i dojść do takiej wprawy, że na przykład wiemy, że używam, zobaczcie, na 3 rzędy przypada mi 10 cm. No to już mi jest lepiej mnożyć, bo na przykład wiem, że chcę mieć kardigan 50 cm, no to muszę sobie to wszystko ładnie razy 3 zrobić, tak? Czyli 3 rzędy dają mi 10 cm, tak? Czyli 20 cm będę musiała mieć 6 rzędów i tak dalej, i tak dalej. To jest taka metoda chłopska, także szybka, żeby zbytnio nie robić wiele obliczeń, ale pamiętajcie, że to też nie jest tak, że co do centymetra jesteśmy w stanie to obliczyć, bo wzór nas tutaj trzyma nas liczba oczek, więc robimy tak mniej więcej na oko to, co jesteście w stanie zaakceptować, taką szerokość, która Wam po prostu będzie odpowiadać. I ja tworzę właśnie w taki sposób panel tylny, czyli oczywiście mój jest szerszy, jest dłuższy i też kończę na tym właśnie rzędzie, na tym, gdzie mam tą część, bo widzę, że to idzie takimi, to tworzy taki całościowy wzór, więc chcę, żeby tak było skończone. I jeśli zrobimy już panel tylny, to potem oczywiście trzeba zrobić panel przedni. No i panel przedni ma być na pół, czyli mój by się tutaj składał z 2 części, czyli bym wzięła 5 razy 2, to jest 10, ale muszę dodać 4 oczka, żeby oczywiście miało takie same zakończenie tutaj. To, co Wam wcześniej właśnie pokazywałam, że ten panel przedni jest węższy, no ale oczywiście też ma zakończenie tutaj takie same. No i tak samo panel drugi, prawy przedni, lewy przedni, wszystko jedno. Natomiast jeśli chodzi oczywiście o prawą czy lewą stronę, to tak można powiedzieć, że większego znaczenia nie ma. Natomiast ja osobiście widzę znaczenie tylko takie, że podoba mi się prawa strona tam, gdzie wykonuję ten rząd na prawej stronie, czyli ewidentnie widzę sobie te łańcuszki, widzę ten zaczep i to mi się po prostu podoba. Natomiast tak jak mówię, to jakiegoś większego znaczenia nie ma. Także kardigan fajnie wygląda z 2 stron i jest taki powiedzmy dwustronny, ale jeśli chcecie zachować zszywanie po tej samej stronie, to zwracajcie uwagę, który rząd był na którym wykonywany. Na przykład na prawej stronie dla mnie wykonuje właśnie ten rząd. I tak będę szukała paneli po to, żeby ładnie sobie zszyć i żeby jednak wyglądały tak samo. Więc teraz pokażę Wam, jak u mnie wygląda to zszywanie, bo ja już mam te 3 panele zrobione. Ok, więc tak, ja teraz przyłożyłam sobie panel tylny i pierwszy panel przedni do siebie. Prawa strona jest w środku i też właśnie to, co Wam powiedziałam, żeby zwracać uwagę, jak kładziecie. I będę to zszywała tutaj tą część. Nieważne, że są tutaj te fale, nie ma to znaczenia. Ładnie można sobie to zszyć, że tego w ogóle nie będzie widać. I jak zszywamy? Oczywiście ja przeznaczyłam, że zszyję tylko te pierwsze tutaj 4 rzędy. Raz, 2, 3, 4. Te 4 zostawiam luźno. Chcę tu zrobić kaptur. Już wiecie, czy się udało, czy nie. Ale też można zrobić fajne taką obramowanie, lamówka, nigdy nie wiem, jak to się nazywa. Wykończenie nie musi być wcale kaptur. Natomiast ja to przeznaczam na kaptur, czyli żeby ładnie się kaptur układał. Jakby połowę z pierwszego przedniego panelu, połowy, tylko zszyję. Czyli tak naprawdę to jest jakieś powiedzmy 15 cm u mnie. Czyli dotąd po prostu zszywam do tego momentu. I tak za każdym razem tutaj zarówno z jednej, jak i z drugiej strony wpinam sobie tutaj powiedzmy na środku ten znacznik, żebym wiedziała, dokąd mam to robić. A zszywanie jest tak proste, że oczywiście ja tylko tutaj chwileczkę sobie tutaj pokażę Wam. Mam jeszcze włóczkę z tego panelu, zawsze zostawiam sobie trochę więcej tej włóczki, żeby już nie doczepiać, więc pobieram tutaj jedno oczko, drugie oczko,
i po prostu zszywam sobie oczkiem ścisłym. I tak będę zszywała, czyli jedno oczko tutaj, drugie oczko tutaj i luźno oczkami ścisłymi. Jeśli tutaj nie uda mi się pobrać całego oczka, bo na łańcuszku jest ciężko, to zawsze można pobrać tylko tylną pętelkę, jakąś część tej pętelki, żeby to po prostu zszyć. Nie musi być też cała, można lekko włożyć szydełko do środka, tutaj też do środka i zszyć. To wszystko zależy, jak Wam się uda złapać. Chodzi o to, żeby oczko po oczku równo sobie tutaj ładnie przeszyć. Ja postaram się wybrać całe oczko, także tutaj z tyłu będzie tylko ta środkowa pętelka i oczko ścisłe. I tutaj tak samo, ponieważ tu były dwa oczka łańcuszka, to mam jeszcze jedno takie oczko tutaj i również oczko ścisłe. Tutaj mam prościej, bo był słupek i tutaj też i oczko ścisłe. Tutaj mieliśmy oczko łańcuszka, więc muszę tutaj się przebić jakoś, bądź też można luźno i oczko ścisłe. I tak sobie tutaj tą górę zszyję, dosłownie oczko po oczku, to się ładnie wszystko wyrówna. Tylko pamiętajcie, że nie zszywamy do końca tego przedniego panelu. Dobrze, tak tutaj jest na lewej stronie zszycie, a zobaczcie, na prawej stronie będzie tak mniej więcej wyglądało, więc to się ładnie wyrównuje. Dobrze, czyli tak, dojdę do tego momentu, a jak już doszłam tutaj do tych 4 rzędów, które Wam mówiłam, że będę zszywała, to kończę sobie tutaj na środku, również oczkiem ścisłym i zamykam sobie tutaj tą część. I tak mam zszyte pierwszą część, czyli mamy tutaj, ja już się Wam pokażę, czyli tą część tutaj mam zostawioną, tylko połowę zszyłam. Oczywiście Wy dobierzcie tyle, ile potrzebujecie, ubierzcie na siebie i sprawdźcie, jak będzie Wam wygodnie. To jest obszerny, długi, szeroki kardigan, więc ja nie dopasowuję go tak dokładnie, bo wiem, że będzie i tak luźny. No i to samo oczywiście muszę zrobić z drugiej strony. Ok, ja już mam zszyte, oczywiście dalej wszystko mi tutaj leży na lewej stronie. Jest z dwóch stron tak samo zszyte. Jeśli macie już zrobioną tą część, to potem można się zabrać za rękawy. Oczywiście rękawy też robimy dokładnie w takim samym wzorem, taki sam sposób. Szerokość rękawa bierzemy w taki sposób, żeby po złożeniu na pół była dla Was oczywiście ta szerokość odpowiednia. Też dobierzcie sobie tą szerokość w zależności od tego, ile potrzebujecie mieć tutaj tej szerokości, tak żeby po złożeniu na pół było odpowiednie. Ja mam tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 razy 5 plus 4. Tam chyba wychodziło 64 oczka łańcuszka. Ale to tak jak mówię, dobierajcie sobie własne liczby oczek łańcuszka. Teraz tak, jeśli macie to zrobione, ja oczywiście cały czas jeszcze nie skończyłam robić tego rękawa, ponieważ właśnie teraz będę próbowała go mniej więcej tak przyczepić, żebym wiedziała, dokąd mam go zrobić. Czy ma być krótki, jak leży, czy chcę, żeby był jednak dłuższy. To zawsze można sobie na bieżąco zrobić. Czyli po prostu teraz rozkładam tak kardigan, czyli tu, gdzie zszywałam. Po jednej i po drugiej stronie musi oczywiście zachodzić rękaw i znowu trzeba ułożyć sobie go tak na tej stronie, którą wiecie, że była Waszą prawą stroną. To jest moja tutaj prawa strona tutaj, więc jakby muszę go zszyć w taki sposób. Czyli znowu, ponieważ mam parzystą liczbę, no to 6 zostaje z tej strony, tu jest środek i 6 zostaje z tej strony. I również pamiętajcie, żeby na takiej samej wysokości rzędu wszyć sobie tutaj i na takiej samej wysokości rzędu tutaj, ponieważ potem właśnie Wam się ten kardigan nie zejdzie, jak będzie to wszystko krzywe. Czyli na przykład jeżeli widzę, że te 6 rzędów mniej więcej zajmuje mi tutaj, to liczę raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Powiedzmy przy 9 mogę go tutaj spiąć i to samo przy 9 tutaj. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu, gdzie zaczyna się 9, zacznę. Tak, będę naciągała, żeby oba były albo przy 9, albo przy 8. Po prostu to się musi zejść. Ale zanim to zrobię, to po prostu mogę sobie na początku wpiąć znacznik
zahaczyć tutaj w taki sposób, żeby zanim jeszcze przyszyję, ubrać na siebie i sprawdzić, czy rzeczywiście to będzie moja docelowa długość rękawa. No i zobaczcie, mniej więcej sobie tak to zaczepiam, żeby posprawdzać, czy już koniec robienia rękawu, czy jeszcze trzeba go troszeczkę zrobić na długość. I tutaj gdzieś mniej więcej też w połowie. I teraz przymierzę na siebie, na sobie i będę wiedziała dokąd. Oczywiście to jest ta część, która tutaj stanowi dół. Czyli znowu wszywanie jest na takiej samej zasadzie, jak było zszywanie tej części. Czyli wybieram, wiem, że tutaj z tej krawędzi nie ma oczek, ale wybiorę dowolne pętelki, tak, żeby właśnie ładnie tutaj to mniej więcej po kolei pozszywać. Nie przejmuję się tym, że są tutaj te fale. One się ładnie ułożą, to się ładnie wszystko rozprostuje, nawet po wypraniu. Także tutaj akurat nie zwracam na to uwagi. I dopiero jak będę miała wszyty ten rękaw, mogę zająć się wszywaniem, zszycie już boków, czyli zobaczcie, jak już będziecie mieć tą wysokość, odpowiednią długość rękawa, to dopiero potem jeszcze składamy sobie w taki sposób na pół kardigan i dopiero możemy zszywać te krawędzie, również oczkami ścisłymi, krok po kroku. Ja to bardzo robię tak intuicyjnie, także ja tutaj nie chcę uczyć zszywania, bo już wielokrotnie to pokazywałam. I tak trzeba zrobić z dwóch stron. Jak będę już miała tą część gotową, to pokażę Wam, co dalej. Dobrze, ja już zszyłam mój kardigan, mam wszystkie panele ze sobą zszyte, mam już zrobione rękawy, mam, tak jak Wam wcześniej wspominałam, zszyte również boki. Tego oczywiście ja już nie pokazuję, bo wiele razy na filmach to było i nie chcę się jakby powtarzać. Zawsze sobie zszywam oczkami ścisłymi, natomiast Wy możecie również używać igły. Co dalej? W zasadzie jak już ubrałam kardigan na siebie, to on już bardzo fajnie leży. W zasadzie nie widać żadnych nierówności. Fajnie wygląda nawet to obramowanie. W zależności od tego, jaki długi sobie zrobiliście i jak chcecie go zakończyć, może nie wykończyć, nie chcemy wykańczać naszego kardiganu, chcemy go może bardziej udekorować. Nie wiem, jakie słowo będzie odpowiednie. To tak naprawdę od Was zależy, na jakim etapie kończycie, bo nawet to, co ja już tutaj mam na górze, ładnie wygląda. Jak sprawdzałam, to nawet to fajnie leży i w zasadzie można by go już uznać za gotowe, ale możecie zawsze go zmienić. I ja zdecydowałam, że zostało mi trochę włóczki, więc będę robiła jednak ten kaptur. Mam nadzieję, że mi się go uda zrobić. I będę również robiła ściągacze na dole, żeby właściwie Wam pokazać też nawet, jak to będzie wyglądać w innej wersji. To jest taka najprostsza wersja. Zrobiliśmy panele, zszyliśmy, gotowe, idziemy w kardiganie. Natomiast jeżeli chcecie sobie właśnie tak jak ja zrobić jeszcze coś innego przy nim, to pokażę Wam jak. Teraz tak, jestem na górze, mam kardigan zrobiony, wywinięty na prawą stronę. Zdecydowałam, że jednak zszyję tutaj o jeszcze jeden rząd więcej, bo jednak nie pasowało mi to, że było tak luźno. Nie wiem, jak to będzie przy kapturze, ale mam nadzieję, że się uda. Więc tutaj zostawiłam sobie 3 rzędy. Natomiast co ja teraz robię? Zobaczcie, to jest moja prawa strona i ten ostatni rząd był wykonywany na prawej stronie. Czasami będzie chrapał mój pies, przepraszam, już dzisiaj nie mam co z nim zrobić, więc troszeczkę chrapania może Wam nie zaszkodzi. Natomiast co ja teraz zrobię? Dokładnie to samo, co robiłam w moim wzorze. Czyli zobaczcie, odwracam na lewą stronę, doczepiam włóczkę i będę tworzyła dalej ten wzór. Z tym, że jeszcze dodatkowo na kaptur zrobię na boku dodatkowy wzór, żeby ładnie się ułożył i będę cały czas robiła tak samo, tam i z powrotem, ten sam ścieg do góry, tak jak sobie to zaplanowałam. Z tym, że trzeba sobie dobrze popatrzeć, od którego rzędu musimy zacząć, żeby pracować z prawej strony do lewej, no i tak, żeby się zgadzał wzór. Tak jak tutaj widzicie, ja mam tak ułożone, że tu mam zakończone na prawej stronie, czyli jakby Wam powiedzieć, to leży tak, czyli to jest moja tutaj lewa strona prawego panelu. Tak to u mnie wygląda. I teraz właśnie od tej strony będę pracowała, tylko że już od środka, czyli tu, gdzie mam szwy, doczepię sobie włóczkę i będę dalej wykonywała mój wzór, czyli buduję kaptur. Czyli tak, wbijam po prostu szydełko tutaj w pierwsze oczko, ja się tutaj przybliżam do Was i zaczepiam. Robię oczko ścisłe
I tutaj muszę oczywiście zrobić na początek 2 słupki, czyli jeszcze raz w tym samym oczku wykonuję 1 słupek, a potem drugi słupek. No i tutaj wzór pokazuje mi, że teraz robię w tym środkowym, przepraszam naprawdę za to chrapanie, mój ścieg, który składa się z 2 słupków, 2 oczek łańcuszka i 2 słupków. No i dalej oczywiście robię to samo, czyli następne w tym. Czyli jakby kontynuuję ten ścieg na tych wszystkich 3 panelach, czyli na panelach przednich, 2 przednich i 1 tylnym. Wzór się będzie ładnie pokrywał, wszystko będzie ładnie wyglądało. Już tutaj sobie sprawdzałam. I tutaj też muszę wykonać mój wzór. I wyjątkowo na szwach, tutaj gdzie miałam zszywane ramiona, postanowiłam dodać 1 rząd, bo ja jednak nie mam tak za szeroko przy tym kapturze, bo jednak zawęziłam na ramionach. Ale to wszystko zależy od Was, jakie Wy macie tutaj, ile macie przestrzeni. Można by się od razu wbić, ale widzę, że będzie za duża dziura, więc po prostu przebiję się, jak mi się uda, gdzieś tutaj w środku. Może sobie podważę czymś. O, zobaczcie, ja sobie tutaj igłą wyciągnęłam. Nie chcę już Wam tutaj na kamerze tego pokazywać. Jakąś pętelkę, żeby zrobić dodatkowy panel tutaj na środku, żeby po prostu ładnie się kapturek układał. Czyli jakby jeżeli macie szeroką tą linię razem, bo na przykład macie szeroki dekolt, to być może nie musicie tego robić. Ja natomiast zawęziłam, więc wiem, że zawęziłam i mogło być to brzydko wyglądać, więc po prostu na środku, na szwach dodałam sobie jeszcze 1 rząd, natomiast dalej oczywiście już robię sobie tak, jak wychodzi z rzędu. Raz, dwa. Cały czas buduję. Teraz po prostu będę robiła tak samo, tam i z powrotem kaptur i już Wam to pokazuję w oddaleniu. Czyli tak, w tym momencie jestem na panelu przednim, już weszłam na panel tylny. Muszę przerobić te rzędy z panelu tylnego. Z powrotem, jak będę robiła panel przedni, kolejny, to też napotkam tutaj ten szef na ramionach, więc tutaj również dołożę dodatkowy ścieg i tutaj znowu idę z powrotem. I z kolei znowu robimy potem kolejne rzędy i kolejne i budujemy sobie taki kaptur na wysokość taką, żeby złączyć już na głowie i zszyć go razem. Ja muszę go po prostu wybudować, wyszydełkować, żeby Wam pokazać, jak to u mnie wygląda. Natomiast to jest cały czas ta sama praca, tylko już praca po prostu na gotowym zszytym kardiganie. Także tutaj nie mam co Wam więcej do pokazania, oprócz tego, że wykonuję sobie właśnie ten ścieg, który sobie tutaj kontynuuję jakby już na tych 3 panelach. Taki to będzie kaptur, to będzie zwykły kaptur, bez żadnych takich zmniejszeń, bo to ma być taki bardziej dekoracyjny kaptur, żeby fajnie to wyglądało na tym kardiganie. Akurat tak sobie wymyśliłam, więc tak sobie tutaj porobię. Czyli jak skończę ten rząd, to oczywiście odwracam i już robimy cały czas tam i z powrotem. I wybuduję jakąś część i pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. Skończyłam robić mój kaptur, to znaczy na razie to jest oczywiście zwykły prostokąt, ale tak to mniej więcej wygląda, czyli to jest miejsce, w którym zaczynaliśmy, to jest nasza linia dekoltu tutaj. I tak jak Wam wcześniej wspominałam, buduję sobie na wysokość odpowiednią kaptur. Natomiast jaka to jest wysokość? Oczywiście to wszystko zależy od tutaj rozmiaru Waszych głów. Ja mniej więcej mam tutaj około 34 do 35 cm. Nie jest to jakiś duży kaptur, bo szerokość mi wyszła około 45 cm. To ma być tylko taka imitacja tak naprawdę kaptura, bo przecież od niczego nas nie uchroni. No może od słońca trochę. Słuchajcie, także budujemy na taką wysokość, jaką potrzebujecie. No i na samym końcu, jak już mamy to zbudowane, to oczywiście trzeba złożyć tak kaptur, żeby go zszyć na lewej stronie. Czyli ja sobie muszę go tak złożyć, tutaj na górę. Też dobrze popatrzeć, gdzie jest moja lewa strona, żebym ja się tutaj nie pomyliła. I właściwie się bym pomyliła.
czyli szef tak naprawdę idzie na górę. Czyli ja muszę sobie sprawdzić, czy jak otworzę tak, to będę miała tutaj. Ok, no, czyli dokładnie musimy to zrobić tak, żeby się nie pomylić i żeby na górze był ładny szef, zszywanie tak naprawdę, tak? I co? Zszywam po prostu tylko tą część na górze. Nie robiłam tutaj żadnych zmniejszeń. Mój kaptur nie jest jakiś wielki, więc nie trzeba tego robić. Jest też to wszystko takie ażurowe, więc inaczej się układa niż jakby to było takie sztywne. I tutaj tak samo, po prostu wykorzystując włóczkę, którą tutaj mam, jeszcze raz biję się tutaj w pierwsze oczko tutaj, w pierwsze oczko tutaj i oczkami ścisłymi po kolei. Można do zszywania używać mniejszego szydełka, tylko trzeba pamiętać, żeby zbyt mocno sobie nie zaciskać tych pętelek. I tak do samego końca, dokładnie taki sam pomysł zszywania, jak pokazywałam Wam wcześniej, zwykłymi oczkami ścisłymi. Bo wychodzi to w miarę ładnie, estetycznie, a przy kapturze to rzeczywiście to zszywanie będzie lekko widoczne, no bo nie da się tak wywinąć kaptura, żeby nie było widać w ogóle od zewnętrznej strony. Na pewno to będzie też tutaj widać. Także tak zszywamy i w zasadzie jedyne, co możemy jeszcze zrobić, to oczywiście wykończenie ściągaczy na dole bądź boczne. Czyli tak, po zszyciu tego kaptura zajmę się ściągaczem na dole. Na początek zajmę się na dole, bo chcę, żeby tutaj ładnie to wyglądało, a na rękawach jeszcze zobaczę, czy w ogóle będę tutaj coś robić, bo szczerze powiedziawszy, pomimo, że jest to brzeg, który tworzył tylko słupki i w niektórych miejscach były 3 słupki, w niektórych 2, w zasadzie podoba mi się to tak, jak jest. Tworzy to jedną wielką całość, więc chyba nie będę tutaj nic zmieniała. Zawsze można to obrębić, ale na razie zostawiam tak, jak jest. Natomiast dół ewidentnie muszę sobie dorobić ściągacz, bo tak mi tutaj pasuje, że chcę go mieć. Jak ja to będę robiła? Oczywiście będę doczepiała tutaj włóczkę tam, żeby iść od prawej do lewej strony i jestem na prawej stronie kardiganu, czyli zszywanie jest w środku. Po prostu wezmę sobie oczywiście włóczka. Ja doczepię sobie tutaj taką pętelkę. No i muszę w tym miejscu mniej więcej w pierwszym oczku doczepić tą pętelkę. Tak jak zawsze. Oczko ścisłe. Wziąłam sobie mniejsze szydełko, żeby po prostu trochę zawęzić ten ściągacz i żeby to ładnie na dole wyglądało. Na początek robię słupek i oczywiście słupek. Czyli tak, na początku kontynuuję tą część, która jest z tej krawędzi. Robię 2 słupki. Natomiast teraz będę robiła słupki reliefowe, przednie i tylne, czyli nabieram włóczkę, pobieram tak naprawdę trzeci już półsłupek tutaj z tej strony i przerabiam go z przodu jako słupek reliefowy. Pobieram włóczkę, teraz wkładam szydełko tak, żeby było widoczne z tej strony, a słupek z tej strony i robię słupek reliefowy tylny. Oczywiście wykorzystuję tutaj te wcześniejsze półsłupki nawijane, dlatego mi się tutaj przydały. I teraz tak, robię to przez całą długość, czyli przez panel przedni, tylny i kolejny panel przedni. Aczkolwiek nie wiem, jak ilościowo wyjdzie mi tutaj na końcu tych słupków, czy wyjdzie mi dobrze, czy wyjdzie mi taka kombinacja, jak tutaj sobie zaczęłam, ale będę to w trakcie sprawdzała, czyli będę patrzyła, czy gdzieś mi brakuje słupka, bądź jest za dużo, to po prostu zawsze możecie zrobić tak, że na końcu przerobić na przykład 2 razem. Jeżeli Wam to po prostu przeszkadza, że gdzieś macie za dużo o jeden. Lepiej to robić gdzieś na końcach, na łączeniach tutaj, żeby tego nie było zbytnio widać. Ja oczywiście muszę zrobić cały rząd, żeby się dowiedzieć, czy wyjdzie mi tak, jak chcę, czy zakończę tymi 2 słupkami tutaj. Będę w trakcie kombinowała, więc przerobię cały ten rząd i pokażę Wam, jak to u mnie wyszło. Trzymam się oczywiście cały czas tego samego, czyli naprzemiennie wykonuję raz słupek reliefowy przedni i raz słupek reliefowy tylny. Cały czas tak samo, no i wzięłam mniejsze szydełko, żeby kardigan się fajnie na dole układał. Oczywiście można kontynuować robić dużym szydełkiem, to już zależy od Was.
Dobrze, udało mi się przerobić prawie cały rząd. Tak to u mnie wygląda. Mam po całości na dole przerobione słupkami reliefowymi i jestem tutaj właśnie na końcu, na drugim końcu i też starałam się robić tak jak Wam wspominałam, żeby te dwa końce tak samo wyglądały. Czyli muszę postawić słupak reliefowy przedni, a potem dwa zwykłe słupki. I tak mi się tutaj już udało wyprowadzić, że mamy 3 oczka na końcu i tak naprawdę to trzecie tutaj, powiedzmy od końca, jest reliefowym słupkiem przednim. No i 2 pozostałe tutaj oczka przerobię jako zwykłe słupki. W taki sposób, żeby po prostu była kontynuacja tego ścieku. No i robię teraz oczko do góry, a w zasadzie muszę zrobić 2 oczka do góry. I odwracam i teraz będę również pracowała tymi słupkami reliefowymi, ale muszę robić odwrotnie, tak, żeby się zgadzał wzór. Czyli zobaczcie, tutaj oczywiście stawiam 2 słupki, natomiast żeby tutaj wyszedł reliefowy przedni, to teraz muszę zacząć od reliefowego tutaj z tyłu. Czyli to jest taka różnica, że pracujemy tam i z powrotem, więc musimy z drugiej strony robić odwrotnie, czyli tam, gdzie jest z przodu, robimy dalej z przodu, a tam, gdzie widzimy, że jest z tyłu, no to robimy z tyłu. I w ten sposób będziemy mieć dwustronny ściek ściągaczowy. W taki sposób. I tak postanowiłam zrobić sobie na jakąś taką, na jaką wysokość ten ściągacz będzie mi odpowiadać. Będę sobie mierzyła na bieżąco i sprawdzała, ile tak naprawdę potrzebuję zrobić tego ściągacza. No jak go zrobię, to ja Wam pokażę. I skończyłam robić ściągacz. Tak to u mnie wygląda. Zrobiłam sobie kilka rzędów. Oczywiście może być ściągacz dłuższy, krótszy, jak chcecie. Natomiast oczywiście kończę tutaj oczkiem ścisłym i zamykam okrążenie. Wracam jeszcze powiedzieć, że czasami może się tak zdarzyć, że jak będziecie robić tutaj te 2 rzędy zwykłych słupków, one mogą być zbyt luźne, wyższe niż ta część, więc ja tutaj w ostatnich 2 rzędach już nie chciałam pruć, ale robiłam półsłupki nawijane, bo one są niższe i dzięki temu nie rozciągnęła się ta część. Nie jest to konieczne, akurat u mnie tak wyszło. Wiadomo, że tutaj robimy wzór słupkami, ale one są z poprzedniego rzędu zaciągane reliefem, więc one są niższe, więc jeżeli zrobimy tutaj słupki, to może się okazać, że te rzędy będą Wam za bardzo wychodzić, ale to się zdarzy, gdy będziecie robić bardzo szeroki ten ściągacz, bo przy małym jeszcze tego może tak nie być widać. No i mam zrobione po całości. Oczywiście ten sam ściągacz można zrobić sobie na rękawach, tylko tutaj możemy już pracować w okrążeniach. W okrążeniach jest o tyle prościej, że ja robię ślimakiem cały czas dookoła, czyli po prostu nie łączę żadnych okrążeń, nie robię żadnych oczek łańcuszka, bo wtedy to wygląda o wiele ładniej. I też tutaj zahaczam włóczkę mniej więcej gdzieś w środku. Już Wam tutaj to pokazuję. Oczywiście też nie muszą być te ściągacze, to wszystko zależy, jak ostatecznie chcecie, żeby wyglądał tutaj Wasz kardigan. Mniej więcej sobie tutaj przeciągnę w dowolnym miejscu i zrobię oczko łańcuszka. Natomiast tutaj od razu robię narzut i po prostu od razu przerabiam słupek reliefowy przedni i oczywiście słupek reliefowy tylny. I tak dookoła. Ja tutaj nie zawężam tego ściągacza, chcę, żeby był szerszy. Zawężenie będzie tylko poprzez zmniejszenie szydełka, więc trochę się zawęzi, ale ja nie chcę, żeby to był taki ściągacz ściskający zbytnio. Gdybyście chcieli tak zrobić, to trzeba sobie te oczka zmniejszać w taki sam sposób, jak pokazywałam, że co jakiś czas można nabrać 2 po prostu. I wtedy one jak gdyby będą grubsze, ale można sobie w ten sposób to zmniejszenie rozplanować, jeśli miałoby być węższe. I na przykład założyć sobie, że chcecie zmniejszyć ściągacz dwukrotnie, to trzeba by co jeden zrobić na przykład o zwykły, a drugi zmniejszający. Jeden zwykły, drugi zmniejszający. To jest taka metoda amigurumi, gdzie po prostu są te zmniejszenia. Ja tutaj się nie chcę w to bawić, bo tak jak mówię,
Tutaj pokazuję jeden z wielu możliwych pomysłów na wykończenie tego kardiganu, bo tak naprawdę ściągacz może być też zupełnie inny. Ja na innych moich filmach też pokazuję różne metody robienia takich ściągaczy, więc tutaj akurat robię takim prostym ściegiem, czyli słupkami reliefowymi, najprostszymi, jakie się tylko można tutaj spodziewać. I chcę zrobić dookoła, żeby Wam pokazać to łączenie. Ok, ja się tutaj zbliżam już do początku. Staram się tak oczywiście zrobić, żeby wyszedł rząd parzyście, czyli tak, żeby to ładnie wszystko wyglądało. Mam tutaj do zrobienia jeszcze reliefowy przedni i reliefowy tylni. Tutaj w tych łączeniach, tam gdzie zszywacie, wiem, że jest ciężko przełożyć, ale czasami po prostu trzeba sobie tutaj pokombinować i poprzekładać. I tak jak Wam wcześniej wspominałam, nie łączę okrążeń, tylko od razu, zobaczcie, przechodzę tutaj do tego pierwszego słupka i od razu przerabiam cały czas tak samo, czyli tutaj tymi słupkami reliefowymi. Dopiero kiedy zrobię już okrążenie, kiedy będę już potrzebować zamknąć, to na samym końcu po prostu będę zmniejszała wysokość, czyli zamiast zrobić słupek reliefowy, zrobię półsłupek, a potem po prostu zamknę oczkiem ścisłym. Ta różnica wysokości będzie naprawdę bardzo niewielka. Oczywiście możecie zrobić dowolnym sposobem, nie musicie tak jak ja. Ja już po prostu się nauczyłam, że czasami jak jestem zbyt dokładna, to i tak zapominam, że to było zbyt dokładnie, więc zapominam, że było niedokładnie, więc jakby już nie zwracam na to aż tak uwagi, tak jak kiedyś na początku w moich filmach, kiedy po prostu wszystko mnie denerwowało, że jest nie tak, jak powinno być i nie jest równo, więc tutaj akurat korzystam z takiej najprostszej metody, czyli bez łączenia. I oczywiście rękawki ściągacz robimy sobie też na taką wysokość, jaką chcecie. I w zasadzie to by było wszystko, jeśli jeszcze oczywiście chodzi o ten przód. No ja cały czas się zastanawiam. Wydaje mi się, że nie potrzebuję go obrębić, ale gdyby się tak zdarzyło, że jednak Wam się na przykład nie podoba, to pamiętajcie, że sposobów na obrębianie takich kardiganów też jest dużo, bo jeśli sobie zaczepicie tutaj włóczkę, to można na przykład zrobić sobie w dowolnych miejscach, powbijać się i przerobić sobie delikatnie tutaj oczkami ścisłymi z narzutem. Ja już tutaj się przybliżę, żeby może było coś widać. Po prostu pobierać pętelkę i przerabiać. I mniej więcej starać się dobierać takie odległości, żeby to było jakoś tak ładnie widać. Natomiast zawsze pamiętajcie, jeżeli ingerujecie w tą przestrzeń, to też ją będzie widać z tej strony, więc ona zawsze jakoś tak musi wyglądać dwustronnie ładnie, bo to jest kardigan, więc to zapięcie, bo tu w zasadzie nie ma zapięcia, ale to otwarcie musi być w miarę tak zrobione, żeby z dwóch stron ładnie wyglądało, czyli na przykład rządek przerobić sobie jeden wystarczy, nawet tylko jeden wystarczy, jeśli ma być cokolwiek ładnie tutaj wyglądać, to myślę, że nawet przerobienie tego rządku tylko jeden raz takimi oczkami łańcuszka już ładnie ustabilizuje i z tej strony, i z tej strony. To jest takie dodatkowe coś, co możecie zrobić. Ja mam taki pomysł. Jeśli Wy macie na to jakiś inny pomysł, to oczywiście zawsze możecie to zrobić po swojemu. Myślę, że pokazałam Wam chyba już wszystko, co chciałam zrobić w tym kardiganie. Ja jeszcze dokończę swoje ściągacze, obrębię to dokładnie, wypiorę. No i zaraz nagrywam początkowy film, żeby Wam już zaprezentować dokładnie, jak to wygląda. Także serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia. Pa, pa!